malerowałem melonim. Ja nazywam się Michał, ale z YouTube'a możecie mnie znać pod pseudonimem Manfredu i zapraszam Was na kolejny odcinek z Q&A. No to lecimy. Pytanie od Jar Żywczak z Egzegonu. Michale, czy znasz Maxę Schifera? No, kojarzę tę osobę. Ona występuje w filmie American Pie. Jest to jeden film, trochę nie miałem kontaktu, ale kojarzę tę osobę. Jak coś. Damian. Aragorn czy Gandalf? Trudne pytanie, trochę Damian nie dałeś, bo lubię zarówno Aragorna, jak i Gandalfa. No, Aragorn to jest przede wszystkim król, strażnik Númenóru, strażnik. No oczywiście, jak i na umiejętności, no układanie, no wcześniej no miecze strażnika no, w filmie. To on przekupił na Syren, czy Anguilen. Na filmie jeszcze dostał od Celeborna ten szkielet elfowy. Umiał też jeszcze walczyć łukiem, znał się na uzdrowieniu. Miał też uzdrawiające moce, znał się na języku elfickim też. Natomiast Gandalf był majarem. Zarówno używał magii, choć w książce chwilę nie mógł za bardzo jej używać, ale także używał broni białej, czy Gandringa używał. No to jakby miał wybrać tych dwóch, no to wybieram Gandalfa. Pozdrawiam Ciebie, Damianie. Mocny ekspert. Czy zbanowałeś go, Michale? Tak, oczywiście, zbanowałem go. Jaki żywiecki czy ugród? Jedno i drugie. Ja byś zareagował, gdyby ugród przyjął kanał akcja. O, mamo droga. Byłbym troszeczkę smutna, nie wiem jaki content kanału ugród by prowadził. To nie byłoby mięso wraca u jak spisu, chłopaki. Czy uważasz, że Sandra to gorąca kobieta będzie uczona Bosia? Że tak powiem, kontaktu z Sandrą nie miałem, tak, no face to face, więc za bardzo nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ale jak będzie uczona Bosia, to okej, no to będzie uczona. Czy uważasz, że żółty to pakus? Ja uważam, że żółty Hubert jest bardzo dobrym graczem Bosia. Czy uważasz, że banowanie Sfinksa to dobra droga? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Czy nagrasz wspólny film ze Sfinksem? No niestety wspólny film z Sfinksem no nie nagram, bo po pierwsze nie znam za bardzo języka niemieckiego i za bardzo też nie znam języka angielskiego, więc jak byśmy się porozumiewali, bo co, pomidowemu? Czy słyszałeś coś o kanonicznym Boromirze? No tutaj oczywiście, że słyszałem. Lupien, pozwólcie mi, Mateusz. Gdybyś mógł wybrać miejsce, w którym będziesz mieszkać, to co by mieszkać, to czy był to żywiec? Czemu nie? Ulubiona gra, no, Wiedźmin, Cyberpunk, GTA, Gothic, Władca Pierścieni, Wormsy, te kupcy i rycerze i kupcy, no to tam jeszcze było, o, Rayman, Kangura Kao, no, to cię motywuje do nagrywania na ty, co mnie motywuje? No oczywiście, no, komentarze mnie motywują, które mi piszecie, no, łapki mnie motywują, oczywiście. No i wasza obecność mnie motywuje, że tam jesteście, że mnie wspieracie, że oglądacie te serie, że wam się podobają. To mnie wszystko właśnie motywuje. Wasza obecność przede wszystkim.
jak wygląda twoje mieszkanie i czy nam je pokażesz na nagraniu. No oczywiście, no jak będzie gotowe, to wam pokażę. Na razie moje mieszkanie nie wygląda, na razie jest wybudowane w 78%. Podajcie lukiem. No jeszcze jedno pytanie, Jan Żywczak z Egzegonu. Czy lubisz grę Kingdom Rush? Oczywiście, że lubię. Co sądzisz o Minecrafcie? Super gra! Też się grałem kiedyś. Gdzie chciałbyś pojechać na wycieczkę poza granicami naszego kraju? Gdzie? Nowa Zelandia. Czy gdybyś był kobietą, umiałbyś się stać krajem? Czemu nie? Ale niestety kobietą nie jestem, więc się nie umówię. Czy zaraz kiedyś na nim Bosia? Nie wiem, może zagram, może nie. Na razie niczego nie obiecuję. Czy podoba ci się Ariana Grande? Może być. Ciekawy ekspiarz, jakie imiona nadałbyś swoim dzieciom? Nie wiem. Michał. Lubię na przykład, byłaby dziewczynka. Mamberu na przykład, albo... Nie wiem, pan Adrian. No. Uważasz, że jesteś memiarzem, Patusem czy ekspiarzem? No, memiarzy i ekspiarzem. Czy łódź kosta umysłu? Nie wiem. Czy spotkałeś kiedyś Urusza? Na razie nie spotkałem Urusza. Jak to jest być skrybą dobrze? Skryba? Nie wiem, czy jest dobrze, czy niedobrze być skrybą. Skryba, że tak powiem, ma dużo na głowie, musi wszystko zapisywać, mieć dobrą pamięć, znać się na matematyce. No, mieć oczywiście dobrą pamięć do wszystkiego, do tych papierów, o mamo. Kiedy walczysz na FEME MMA? Niestety nie walczę na FEME MMA, bo nie zajmuję się boksem. I tyle, proste. No to były wszystkie pytania w tym odcineczku. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich widzów bez wyjątku, tych nowych, którzy mój kanał odwiedzą, tych co są. No to co, trzymajcie się i do następnego. Na male, niech noc będzie z wami. No jak to się asasyni żegnali, nic nie jest prawdą, wszystko jest dozwolone. Ha ha ha. Trzymajcie się, do następnego.